Oto wymienne koło Thrustmaster Ferrari SF1000 i pierwotnie to koło kierownicy pojawiło się w sprzedaży bezpośrednio w sklepie Thrustmastera w kwietniu tego roku w limitowanym nakładzie 1000 egzemplarzy. I światowa premiera planowana jest na 26 sierpnia tego roku, aczkolwiek w Polsce już można kupić te koła kierownicy za jedyne 1599 zł. Dodatkowo, jeśli nie odpowiadają nam łopatki do zmiany biegów, które są bezpośrednio w tym pudełku, możemy sobie kupić zestaw T-Chrono za jedyne 279 zł. I tu jest bardzo ważna uwaga, nie mówimy w tym wypadku o replice 1:1 oryginalnego koła kierownicy bezpośrednio z bolidu Ferrari SF1000, tylko mówimy o replice w skali 1:1. Bo jeśli popatrzymy na zdjęcie tej kierownicy, a także kierownicy bezpośrednio z bolidu, to zauważymy kilka różnic, ale oczywiście to koło kierownicy jest oficjalnie licencjonowane przez Ferrari i w moim przypadku jest to najbliżej, jeśli chodzi o posiadanie jakiegokolwiek Ferrari w przyszłości. Ale jeśli chodzi o kompatybilność, to koło kierownicy jest kompatybilne z następującymi bazami: Thrustmaster TX, Thrustmaster T300, Thrustmaster TGT, a także TGT2, Thrustmaster TS XW, a także Thrustmaster TS PC. Jeśli spojrzymy na pudełko, to oczywiście zobaczymy, że mamy wyświetlacz IPS LCD o rozmiarze 4,3 cala. Przedni panel jest z włókna węglowego grubości 3 mm i posiada 21 wars. Dodatkowo mamy 21 diod, z czego 15 pokazuje prędkość silnika, a 6 w układzie 2×3 odpowiadają flagom sygnalizacyjnym. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to oczywiście wyświetla do 69 waszych informacji i tu może być połączony natywnie lub bezprzewodowo systemem telemetrii poprzez Wi-Fi i to dotyczy się niestety Xboxów. Ok, co jeszcze ważnego na pudełku, to z tyłu oczywiście mamy informacje na temat ekosystemu, czyli to, co mówiłem wcześniej, kompatybilne bazy, a także mamy informacje o tym, że możemy sobie wymienić tylne łopatki. Jak mamy wolne 279 zł i oczywiście kompatybilność PC, PS5, PS4, Xbox One, a także konsole Xbox Series. Okay. Oczywiście powitanie, że wydaliśmy kupę hajsu na to koło kierownicy. Oczywiście następnie mamy nasze wymienne łopatki. Konfiguracja push-pull. Okay. Okej, karta członkowska, może jakiś klub jak Witaj, albo punkty na Shellu. Dokumentacja. Ok, kabel USB-C na USB do zaktualizowania oprogramowania koła, a także śruby i klucz imbusowy do zamontowania tamtych łopatek. Wow! Wow, wow, wow! Ok, tak więc wszystkie przyciski działają i wszystkie przełączniki poza tym, który aby się przykręca do tego momentu. Tak więc hura. Oczywiście ładnie pachnie, bo to jest guma. Porównywalny zapach jest mniej więcej do tego, co było w przypadku gumowych nakładek na pedały TLCM. Ok, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to całkiem spoko. Trochę ciężkie to koło kierownicy, ale przynajmniej wiemy, że jest coś w środku. Niestety nie mam porównania, jeśli chodzi o jakość najnowszych kół od Fanateka, tak więc nie mogę porównać, czy to jest drogo,
czy może cena jest optymalna. I jedyne co mi zostaje w tym momencie to oczywiście zamontować łopatki, ale przed tym jeszcze trzeba zaktualizować oprogramowanie tego koła. A po tym jak zaktualizuję oprogramowanie, oczywiście zamontuję łopatki, to wtedy śmiało można podłączyć to koło pod naszą bazę. Jeśli chodzi o to jak pracują przyciski, to mimo wszystko stawiało lekki opór, więc to nie jest na takiej zasadzie, że bardzo łatwo je się na mnie wciska. I tu z tyłu jeszcze mamy dwie analogowe łopatki, które mogą nam posłużyć jako sprzęgło przy ruszaniu. I tu też trzeba pamiętać, że na dzień dzisiejszy, tak więc 23 lipca, F1 2020, F1 2021, iRacing, a także Race Room Racing Experience wspierają całkowicie to koło kierownicy, tak więc mamy wszystkie informacje na tym wyświetlaczu. 3 miesiące, 4 gry. Great success. Tak więc to był unboxing wymiennego koła kierownicy Ferrari SF1000 od Thrustmastera. Jeśli podobał się Tobie ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować kanał Moto Games TV, bo będzie trzeba przetestować to koło w grach, o których mówiłem.